Pierwsza refleksja natury bardziej ogólnej. Szanowni Państwo, 9 lat minęło od wstąpienia do Unii Europejskiej. My mamy dalej taki podstawowy dylemat, czy chcemy bardziej wspierać przedsiębiorczość w rolnictwie, czy bardziej utrzymanie socjalne na wsi. I przez ten okres czasu tak w zasadzie sobie dokładnie tego nie zdefiniowaliśmy. Myślę, że i Unia Europejska tego sobie też dokładnie jeszcze nie zdefiniowała i cały wysiłek koncentrujemy bardziej na absorpcyjności środków unijnych, aniżeli na odpowiedniej alokacji i efektywności ich wykorzystania. I teraz kilka zdań na temat zmian w polskim rolnictwie, na polskiej wsi i w tym kontekście kilka zdań o nawozach. Szanowni Państwo, Polska jest dosyć dużym krajem europejskim, zajmuje pod względem powierzchni 9. miejsce, pod względem liczby ludności 8. miejsce, ale to, co dla nas jest istotne, to pod względem powierzchni gruntów ornych 3. miejsce. Ja zwracam na ten aspekt uwagę, bo to jest rzeczywiście to, co Polskę wyróżnia w Unii Europejskiej. Jest dużym producentem produktów rolnych i dużym konsumentem również nawozów. Kolejna uwaga na temat polskiej wsi. Otóż myśmy się przyzwyczaili do tego, że polską wieś oceniamy według pewnych standardów, które są dzisiaj w sumie nieaktualne. 60% ludności wiejskiej nie ma już żadnego związku z produkcją rolniczą. 1/3 mieszkańców żyje głównie lub wyłącznie z rolnictwa, a 12,8% ogółu zatrudnionych w gospodarce jest zatrudniona w rolnictwie. Uwarunkowania historyczne polskiej, takiej segmentacji polskiej. Proszę zwrócić uwagę, jak po stronie zachodniej, gdzie poziom rozwoju jest z reguły wysoki, Polacy, Europejczycy wiedzą, jak wyglądała Polska zaborowa. I to są jakby też skutki jeszcze po tylu latach tej Polski zaborowej. Część wschodnia dominują kolory czerwone, monofunkcyjność rolnicza, raczej gospodarstwa rodzinne, małe, część zachodnia, po części północna, raczej duże gospodarstwa rolnicze, dominuje rolnictwo już nowoczesne. I kilka informacji takich statystycznych. Szanowni Państwo, według GUS-u 3 miliony Polaków dysponuje kawałkiem ziemi. 2 miliony płaci składkę do ubezpieczenia rolniczego. 1,5 miliona otrzymuje dopłaty, ale 200 000 rolników ma gospodarstwa powyżej 15 hektarów, które uważa się za takie gospodarstwa, które pozwalają utrzymać rodzinę. Proszę zwrócić uwagę między tymi 2 milionami, które płaci składkę, a 1,5 miliona, które otrzymuje dopłatę. Wnioski pozostawiam zebranym. Polskie rolnictwo jest dosyć rozdrobnione, natomiast mamy tutaj do czynienia z dosyć istotnymi zmianami jednak w tej strukturze rozdrobnienia. Dzisiaj średnie gospodarstwo rolne to jest poziom 9,5 hektara. Jeszcze w roku 2002 to był poziom 5 hektarów, więc mimo wszystko te zmiany tutaj następują. Polska posiada 12,1 miliona gruntów ornych. Zużycie nawozów w Polsce jest o blisko 30% mniejsze niż w starej Unii Europejskiej, ale to, co ja myślę, że nie zaprzeczycie Panowie, bo to są przedsiębiorcy rolni, że dochody rolne w stosunku do roku 2005 według Eurostatu wzrosły o 82%, więc siłą rzeczy gratuluję. Co się zmieniło w strukturze gospodarstw rolnych? Otóż w ciągu tych 10 lat znacznie wzrosła liczba gospodarstw dużych. Jak mówimy o liczbie, to mamy pewien problem, bo to zawsze tych małych jest najwięcej. W
Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa to jest 96% przedsiębiorstw. Podobnie i w rolnictwie. Tych małych gospodarstw jest jednak dużo, natomiast te większe mają coraz większy udział w strukturze agrarnej Polski. I 12,7 gospodarstw z grupy obszarowej 15-100 hektarów zajmuje już 37,1% gruntów. Chciałbym przy okazji też dodać, myślę, że to panowie profesorowie potwierdzą, że 30% gleb w Polsce to gleby słabe lub bardzo słabe, więc tutaj te najlepsze praktyki rolnicze mają ogromne znaczenie. Liczba gospodarstw rolnych spadła o 23%. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego, zwróćcie Państwo uwagę, w ciągu 9 lat wzrosła o 44%. I liczba gospodarstw o powierzchni powyżej 50 hektarów i więcej wzrosła aż o 36%, więc bardzo dużo. Demografia. Cały czas mówiliśmy, że ubywa mieszkańców wsi. Tym razem trend jest odwrotny. Mieszkańców wsi przybywa. Na wsiach mieszka coraz więcej młodych ludzi. To też jest informacja dla niektórych zaskakująca, bo mówiliśmy, że młodzież ucieka ze wsi. Wieś upodabnia się do miast. Dzisiaj na wsi średnia życia mężczyzny to jest 71,4 lat, dla kobiet to jest ponad 80 lat. I następuje dosyć istotna, szybka poprawa wykształcenia. My dalej narzekamy na poziom wykształcenia na wsi, że wykształcenie rolnicze ma stosunkowo niewielu przedsiębiorców rolnych, ale to się również w sposób istotny zmienia, bo jak się okazuje, coraz więcej mamy ludzi młodych na wsi i ludzi dobrze wykształconych. Ja myślę, że ten slajd następny to potwierdzi, bo co tutaj zwraca uwagę, Szanowni Państwo? Korzystanie z internetu. Już dzisiaj ponad 80% polskich gospodarstw rolnych potrafi korzystać z internetu i chętnie z niego korzysta. To jest bardzo ważna informacja, bo szczególnie dla nas, jako producentów nawozów, myśmy uruchomili takie narzędzie e-commerce i okazało się ono bardzo przydatnym narzędziem w komunikacji z dystrybutorami produktów rolnych i z rolnikami również. Ale ono nie służy tylko wymianie sprzedaży produktów, ale również reklamacją, informacją co do wykorzystania nawozów i szeregu innych rzeczy. Zmalało, to też ciekawe, że zmalało korzystanie z wiedzy pozyskanej z telewizji. Niedużo, 2%, ale jednak spadło. Korzystanie z pism fachowych nieco spadło, z radia spadło, natomiast korzystanie z internetu zdecydowanie wzrosło. Rolnicy nawet korzystają z bankomatów, co jeszcze niedawno było takim, no z takim patrzyliśmy, no, nie chcą korzystać z rachunków bankowych, bo to jest takie kłopotliwe. I problem teraz jeszcze doradztwa rolnego. Ja myślę, że tutaj przedsiębiorcy rolni powiedzą więcej. To jest oparte na jednym ze schematów z jednego z dystrybutorów. Zwróćcie Państwo uwagę, że dystrybutorzy mają przedstawicieli rolnych, którzy obsługują rolników, ale do każdych kilku przedstawicieli rolnych jest przypisany jeden doradca, agrotechnik. I tutaj doradztwo jest wpisane w ten model biznesowy. I to się sprawdza. Ile razy uczestniczyłem na Dniach Polach, to widziałem, jak agrotechnicy służą wiedzą rolnikom. Rolnicy przyjeżdżają na te Dni Pola i rzeczywiście ten kanał przepływu wiedzy i informacji jest bardzo ważny. Dlatego myśmy wspólnie z tą uczelnią SGGW w Warszawie zorganizowali studia podyplomowe dla takich doradców, żeby podnieść jakość wiedzy tych doradców. Niedawno były egzaminy, 33 absolwentów zyskało dyplomy, również certyfikaty dotyczące środków ochrony roślin. Myślę, że były bardzo udane. Jeden z uczestników tutaj na sali jest. Myślę, że to będzie mógł potwierdzić. Ale zwróćcie Państwo uwagę, producent nawozów jest zainteresowany podnoszeniem wiedzy doradców rolnych. Myślę, że tak powinno być, bo my jesteśmy zainteresowani stosowaniem i wdrażaniem jak najlepszych praktyk rolniczych po to, żeby optymalizować wykorzystanie nawozów. Nie chodzi o to, żeby ich wykorzystać jak najwięcej, ale jak najlepiej.
I teraz zdań kilka o nawozach. W Polsce zużywa się ponad 10 miliardów nawozów, więc dosyć dużo. Natomiast struktura wykorzystywania tych nawozów, patrząc na 16 województw w Polsce, jest bardzo różna. Co zwraca uwagę? Że w Małopolsce, na Podkarpaciu tych nawozów zużywa się 3-krotnie mniej niż na przykład w Opolskim. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę wielkość tych regionów, niemniej jednak widać wyraźnie, że takie obszary jak Wielkopolska, Kujawy to są obszary dużego zużycia nawozów. W Polsce zużywa się średnio gdzieś 127 kg nawozów na hektar. Przewiduje się, że w roku 2020 będzie to 135, więc liczymy też na to, że według prognostów, że ta konsumpcja nawozów i umiejętność ich wykorzystywania będzie co roku wzrastać. No bo jak wyżywić w 2050 roku 9 miliardów ludzi? Tu będzie sztuka wykorzystania i gruntów ornych, i umiejętność wykorzystania wody i dobrych praktyk rolniczych. Tak wygląda porównanie roku 2001 do roku 2011. Te wzrosty zużycia NPK-ów w poszczególnych województwach mają miejsce, w niektórych też spadek, jak na przykład na Podkarpaciu i Małopolsce, tam gdzie rozdrobnienie tego rolnictwa naszego jest największe. Podobnie nawozów azotowych również, zresztą wyniki są podobne, biorąc pod uwagę odpowiednie relacje i proporcje. I podstawowe konkluzje z tego wynikające. Polski rynek rolny jest stosunkowo mały, jak chodzi o udział w produkcie krajowym brutto. To jest w granicach 3%. W Europie, w krajach wyżej rozwiniętych, to jest w granicach 2%. Jednak w europejskiej grze konkurencyjnej jest ważnym i znaczącym partnerem. Przemysł chemiczny, no tutaj to nie jest bez znaczenia, w znacznym stopniu decyduje o skali jego rozwoju. To, co zmieniło się, jak chodzi o przemysł chemiczny, to taka pełna świadomość tego, jaką rolę odgrywa regulator unijny w konstruowaniu reguł gry rynkowej. I my dzisiaj, jest Fertilizers Europe, ale to jest stowarzyszenie bardzo ważne, jak chodzi o wpływ na procesy decyzyjne w Brukseli, ale my już staramy się bardzo pilnować tych procesów dotyczących pakietu klimatyczno-energetycznego w Brukseli. Bardzo duże zmiany zachodzą na rynku dystrybucji. Ten rynek, który był w Polsce dosyć słabo rozwinięty jeszcze niedawno, on się zdecydowanie profesjonalizuje. Nie tylko przedstawiciele rolni, ale również i doradcy rolni, i doradztwo rolne. Tutaj dystrybucja rzeczywiście bardzo się rozwinęła i nastąpił proces również koncentracji tej dystrybucji. I ostatni wniosek dotyczący europejskiego systemu handlu emisjami, szczególnie ten ostatni, trzeci okres. Udział produkcji nawozów w całkowitych emisjach gazów cieplarnianych to jest 1,2%. Rolnictwo odpowiada gdzieś za 13,5% emisji tych gazów cieplarnianych. Tak więc, szanowni Państwo, najlepsze praktyki rolnicze mają wręcz kapitalne znaczenie, ich popularyzacja w redukcji tych emisji. Sprawność naszych instalacji, mierzona na przykład wskaźnikiem ilości zużytego gazu na tonę amoniaku, jest na poziomie 830. W Rosji 1200. W Europie średnia jest 1000-1100. Więc to pokazuje, jaki ogromny wysiłek zrobiliśmy, żeby tą sprawność instalacji poprawić. Najlepszym recenzentem jest natura. Jeżeli osiedlił się u nas sokół wędrowny i ma młode, to znaczy, że zaakceptował te warunki. Dziękuję serdecznie.